GTA San Andreas jest jedną z najlepszych gier, ale Mafia jest taką dobrą podróbą. Jest taką dobrą, że wcześniej chyba wyszła niż GTA San Andreas. I no, teraz ma być taka znowu Mafia 1, że jeszcze raz, tylko że nowa. I mi się to nie podoba, bo to jest takie, że nie ma pomysłów, co zróbmy jeszcze raz to samo. I wiem, że ta nowa Mafia nie będzie lepsza niż ta stara Mafia. I wam powiem czemu, a jak nie, jak będzie jednak lepsza, to mi możecie coś zrobić. Po pierwsze, mamy do wyboru tryby. Nowa gra, czyli misje, ale mamy też jazdę swobodną, czyli możemy jeździć sobie po mieście gdzie chcemy. I mamy ekstremalną jazdę, o której później powiem. I mamy eutencyklopedię, gdzie możemy pooglądać wszystkie auta z gry i dowiedzieć się, ile mają na liczniku i jakie mają opony. I takich aut tutaj jest strasznie dużo. Masz gdzieś w takiej jakiejś grze takie coś? Nie ma. Nie! Jak już mówimy o autach, wezmę sobie swobodną jazdę. I jeżdżenie autem w Mafii jest jednym z najlepszych jeżdżeń autem, jakie widziałem w grach. Wszystkie auta mają te wszystkie zegary takie, co nie wiadomo o co w nich chodzi, jak we wszystkich autach. Ale też mają paliwo, które się kończy. I jeżdżenie to jest takie, że czujesz, że auto jedzie, a nie takie... Policja to jest policja. Jedziesz za szybko, to zatrzymujemy cię. Nie zabić, chcemy cię jeszcze zabić. Tylko wziąć od ciebie pieniądze, jak w prawdziwym życiu. Zatrzymujesz się, płacisz i możesz jechać. Słodkiego, miłego życia. Do widzenia. Przejedziesz na czerwonym, też policja goni. Nie można jechać na czerwonym, rozumiesz? Tak jak mówiłem, paliwo się kończy, dlatego mamy porozstawianych po mieście murzynów, którzy nam nalewają paliwa. I to jest fajne, i to jest prawdziwość. Voll tanken bitte. Sehr gut, danke. Wiadomo, GTA, na przykład San Andreas może jest lepsze, ale ta gra nawet nie próbuje być GTA. Jedyne co ta gra ma wspólne z GTA, to że są auta i się strzela. Teraz patrz, strzelam autu tam, gdzie jest paliwo. I teraz siadam i teraz patrz. Paliwo cieknie, rozumiesz to? Gdzie tak masz? Tylko w życiu. Jak strzelasz, każdy nabój jest nabojkiem. To znaczy, wszystkie nabojki spadają na ziemię, nie znikają. To są naboje. Widzisz? Wszystko nieważne, co... Widzisz? To są rzeczy, one spadają i tu są, leżą. Widzisz to czy nie? Pa jak się auta rozwalają, możesz koło wystrzelić, żeby spadło. Widziałeś gdzieś takie coś? Ja nie widziałem. Misje. Teraz będę gadał co się dzieje w misjach, to jak tam nie grałeś czy coś, to masz ostatnią szansę. A jednak nie, jednak szanse się skończyły. Jedna z pierwszych misji, uciekamy przed bandytami. Strzelają do nas. Patrz co tu się dzieje. Allein konnte ich dieses Monster niemals schaffen. Ich dachte mir, dass es für Mr. Salieri nun an der Zeit wäre, mir seine Dankbarkeit zu zeigen. Pa, tu jakiś chłop breszką próbuje drzwi otworzyć. Idziemy dalej. Tu jakiś chłop na balkonie uprawia relaks. Tu dzieje się życie, rozumiesz? Idziemy dalej. Pa, tu nagle ktoś wyjeżdża. Tutaj chłop czeka na jakąś babę, ale ona nie ma jej. Idziemy dalej. Tutaj chłop siura. To jest życie. Chłop se siura. Siura nie, to jest tutaj papierosiarz, relaks. Rozmowa panów. Chłop naprawia se auto, a tu obok baba bajduży do chłopa z balkona. Idziemy dalej. Balkonowe bajdurze nie ma psztyli. Zobaczcie, jakie to jest prawdziwość. To się dzieje w życiu. Baby zawsze bajdurzą na balkonach. Pamiętacie chłopa, co czekał na babę? Tutaj możemy tej babie powiedzieć, że chłop czeka na tą babę. To jest fajne i to nie musimy tego zrobić, a fajne. Tutaj mamy taką następną misję z Paulem. Idziemy i chodzi o to, że mamy rozwalić samochody. To jest taki chłop, bijemy go pałą. I pa, i to jest takie puzderko. Możesz wziąć to puzderko i zaklinować drzwi. Dzięki temu mafiozi, co są tam w środku, jak usłyszą, jak rozwalasz ich auta, będą mieli problem wejść, bo jest puzderko. Pa, widziałeś jak to auto wybuchło? Na kawałeczki. Jak to ładnie jest zrobione. Widziałeś to? To jest taka szopa i możesz ją otworzyć i tu masz dodatkowe auto. Nie musiałeś tego wiedzieć, ale ja to wiem. I to jest dodatkowa rzecz. Możemy je wziąć. Jak wyjedziemy, to Paul przesiądzie się i będzie jechał z nami do domu. Możemy też teraz wsiąść do niego i on wtedy będzie jechał, a my będziemy z nim, nie kierując. To jest taka misja i ona się kończy tym, że na końcu zły ucieka tym autem. Jak to wiemy, możemy rozwalić mu to auto
koło na przykład i on wtedy nie będzie mógł pojechać. No jaki to jest luks. W tej samej misji możemy się też wysiurać i nietrafianie do kibla jest upodobnieniem do prawdziwości. I normalnie ten łysy ucieka, ale rozwaliliśmy mu koło i nie ma jak. Kolejna misja jest taka, że musimy pojechać do mechanika z wyścigówką. W ogóle już samo to, że jeździmy wyścigówką jest najlepsze. No i tutaj życie ludzi, oni tutaj na przykład przy beczce się grzeją. W ogóle w nocy mniej ludzi jeździ, bo śpią. I tutaj mamy sytuację, na moście to jakiś chłop tu chce skoczyć z mostu. Akurat tu minus jest, bo nie możemy mu pomóc, ale fajna sytuacja z życia. Tutaj szpital przyjechał i w ogóle. No, wyścig, czyli misja, która pokazała, kto jest graczem prawdziwym, a kto jest fajfusem. Tutaj kiedyś nie było do wyboru tych trudności, to później dodali w kolekcji klasyki. Zapraszam i polecam. Tutaj chłopu się zepsuła wyścigówka, bo ją zepsuliśmy w poprzedniej misji i on teraz płacze. Tutaj mamy taką misję, która kończy się tym, że ścigamy ludzi autem. Deszcz pada, ludzie mają parasole, to jest w ogóle najlepsze. Tu jakiś wypadek, tu ludzie stoją, płaczą. Wypadły deski chyba z tej ciężarówki. Się zderzyli, baba z chłopem. No to jest życie. I ta misja ma różne zakończenia, chyba 2. Mi się akurat zdarzyło tak, że ci mafiazi jechali i nagle im zadymiło auto i stanęli i mogłem ich zabić. Geh und mach ihn fertig. No i tu mamy taką pokazówkę właśnie, że no akurat, że przeżył ten, co go zabiłem, no ale nieważne. Ale mogło się też zakończyć tak, tutaj jest taka pokazówka i oni tu tak się ścigają i on zafanzala w mur i jest taka pokazówka właśnie i że on tak wychodzi, no i na różne ukończenia misji. 200 lat przed Chińczykami, rozumiesz to? Albo misja, gdzie musieliśmy podłożyć bombę w hotelu i potem wyskoczyć przez okno i po dachach uciekamy przed policją. I biegniemy do kościoła i potem strzelanina w kościele. Chyba nie muszę mówić, jakie to jest najlepsze. I tutaj wisi takie wiadro i tam na dole jest taki robotnik tam na dole takie jakieś robi rzeczy. Chyba widzicie to, no widzicie, no. I możemy strzelić w to wiadro i ono wtedy spada mu na łeb. I on ginie. I po co? Bo można to zrobić, no i po to. I pokaż mi grę, w której tak można. Albo pokaż mi grę, gdzie tak możesz wpaść i utknąć i musisz robić misję od nowa, bo wpadłem gdzieś. Jest też misja skradancka i w ogóle się zakradamy do takiego domu, takich ludzi. I tu możemy na różne sposoby, możemy wejść tyłem, bokiem albo przodem. I tu jak wejdziemy jest taka murzynka, sprzątaczka i ona tu se żyje. Wache! Hier ist ein Einbrecher! Albo możemy też wejść do takiego pokoju i taka baba, ona nas nie rozpozna. Hallo Schatz, wie war dein Tag heute? No znaczy, że pomyli nas, bo ma ogóry na oczach, durna. I w ogóle tutaj lustra w grach i to jest takie śmieszne w ogóle, no, że ona tak nas nie... No i potem jak już zrobiliśmy to trzeba, jak chcemy ucieknąć, to ja zawsze chciałem uciekać tak jak przylazłem. Ale można też pójść tu, i to jest takie lux auto i powiedzieć koledze, żeby otworzył je, bo on jest otwieraczem naszym. I fajnie, to jest taki sposób i mamy nowe auto wtedy i w ogóle no, to jest takie coś właśnie. Halo, czy ktoś to jeszcze ogląda, bo jeszcze nie skończyłem. To jest taka misja, że gonimy takiego chłopa autem i on zawsze skręca tu w lewo na lotnisko i potem jest takie, że się go goni, że strzela się w jego samolot, żeby on nie odleciał i potem nie odlatuje, ale to prawie zawsze, a czasem on pojedzie prosto i wtedy mamy w ogóle inne zakończenie misji. Wtedy on tu z mostu i potem i potem i to akurat każdy wie, ale pokażę i tak. To mamy taką misję, że mamy ukraść takie skrzynki i tutaj jest taki chłop, taki szef i on mówi, że do roboty, masz tutaj tamte skrzynki wziąć i ja idę się wysiurać i zaraz wracam i ma być zrobione. Ja, szef. No i my mówimy mu, że dobre, będzie zrobione. No i wiadomo, każdy by go nie posłuchał i bierzemy to, co mamy ukraść. Zanim zdąży wysiurać ostatnią kropelkę, to już nas tu nie będzie, nie? Nie, wraca zdenerwowany. Za drugim razem udaje mu się wejść po schodach i krzyczy na nas, że nie wolno, tego nie wolno. I strzelanina się rozgrywa i trzeba wszystkich zabić i dopiero potem... W ogóle to on mówi, że idzie się wysiurać, nie? Możemy na przykład pójść i sprawdzić, czy on naprawdę idzie do klopa.
I okazuje się, że on idzie pod swoje ulubione drzewko i naprawdę siura, nie widać siuraka, ale siury widać. I naprawdę oni mogli go zniknąć, ale zrobili naprawdę, że siura. Za co naprawdę duży szacunek i kolejny powód, że ta gra jest jedną z najlepszych. Ale możemy, żeby nie zrobić strzelaniny, pójść do tych chłopaków, powiedzieć im, mamy tu przenieść te skrzynki i zrobić to z nimi. I wtedy ten szef tam nie będzie na nas krzyczał czy coś i drugi sposób misji zrobienia. Fajnie. Chciałabym też zauważyć, jaka rozwałka jest możliwa na przykład w tej misji, o. Tu odpada łeb, tutaj obrazy spadają. Tutaj obrazy spadają, tutaj łeb. Patrz. Papa. Przecież to jest życie. Chcemy wejść do kanału i taki gościu pilnuje. I jak my chcemy tam wejść i teraz jak zabijemy go, to możemy włożyć go, wrzucić tam. I wtedy jak wyjdziemy stąd, to nie będzie policji dookoła. Jak go nie zabijemy, to on powie policjantom i potem będzie policja jak wyjdziemy. Przecież to jest luks. I to wszystko co powiedziałem, to był normalny typ gry, na misję. A mamy jeszcze typ gry ekstremicznej, gdzie mamy różne zwariowane samochody, a misje są pokazem pomysłowości ludzi, co robili tą grę. Chcesz ratować babę od ugryzienia przez dinozaura? Nie ma problemu. Gonić szalonego Majtasa, co bardzo szybko biega, aż zostawia ogień za sobą? Nie ma problemu. Misja, gdzie jesteś uwięziony przez szczuromałpę i ratuje cię Rafał Brzozowski? Oczywiście, czemu nie? I te wszystkie misje długie jak sama druga gra, zupełnie gratis za darmo. Jeśli zadzwonić teraz pod numer podany na ekranie. Żartowałem. I to jest właśnie dlaczego myślę, że Mafia jest jedną z lepszych gier. I dlatego myślę, że ta nowa Mafia, co ma być, nie będzie miała podskoku do tej. I mam nadzieję, że się pomylę. Do widzenia.